Dzień dobry. Dzisiaj chciałem zająć się filmem, który zapoczątkował dla kina bardzo ważny, wręcz kultowy cykl. Film Terminator Jamesa Camerona z 1984 roku. Zaprezentuję Wam, jak reżyser przedstawił świat przyszłości, czyli zniszczone wojną nuklearną Los Angeles w roku 2029. Jak wielu kinomanów wie, film Terminator przedstawia bardzo surową wizję przyszłości. Jest to świat postnuklearny, w którym wojnę prowadzą maszyny z ludźmi. Fabuła jednak rozgrywa się w czasach współczesnych, dokąd przysłani zostają Terminator model T-800, który ma zabić Sarę Connor, matkę przyszłego dowódcy rebeliantów, oraz jej obrońca Kyle Reese, człowiek. W tym odcinku chciałbym skupić się na tym, jak reżyser przedstawił wszystkie sceny odgrywające się w przyszłości. Pamiętajcie, że film jest z 1984 roku, więc na próżno tutaj szukać efektów komputerowych. Wszystkie sceny zostały nakręcone z wykorzystaniem miniaturowych scenografii, z wykorzystaniem efektów trikowych, montażowych, a także przy pomocy zabawy perspektywą. W całym filmie mamy 3 sekwencje, które przedstawiają nam przyszłość. Zacznę od pierwszej, która jest wprowadzeniem do całej fabuły. Na ekranie pojawia się stały kadr. Kadr, który właściwie za dużo nie pokazuje i za dużo nie mówi. Mamy ciemność, otchłań, zgliszcza i nic właściwie się tam nie dzieje. Po chwili dopiero widać jakieś lasery i pojawia się latająca maszyna. Tutaj niewątpliwie reżyser chciał dać pewnego rodzaju element zaskoczenia. Oto pierwszy raz mamy przedstawiony świat przyszłości i tutaj reżyser przechodzi od statyczności do dynamiki. Latające maszyny poruszają się w sposób mało płynny, co zdradza wykorzystanie miniaturowej scenografii. Po chwili pojawia się coś w rodzaju czołgu, są gąsienice, które przejeżdżają po ludzkich czaszkach. I tutaj reżyser nie przedstawił całej maszyny, ale skupił się na poszczególnych kadrach, bardzo bliskich kadrach. Dopiero całość rysuje się w wyobraźni widza. Bliskie kadry pomogły zatuszować niski budżet filmu i podobnie jest z elementami scenografii. Elementów wypełniających kadr jest naprawdę bardzo mało, a przede wszystkim brakuje na planie szczegółów. Niezwykle pomocna jest tutaj ciemność, która pozwala ukryć niską ilość szczegółów w kadrze. Ja chciałem zwrócić uwagę na oświetlenie laserem, gdzie przez ułamek sekundy widać niskiej jakości elementy scenograficzne. Jest też dużo dymu, który przysłania część scenografii, a przede wszystkim wykorzystany jest znany trik, który polega na tym, że na pierwszym planie umieszcza się duży element scenografii i przysłania on olbrzymią część kadru. Dzięki temu obraz wojenny budowany jest w małej części obrazka. I tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ludzi, których właściwie nie mamy w tym obrazie wojennym. Ponieważ filmowane są miniatury scenograficzne, w związku z tym trudno tam umieścić postaci ludzkie. W całej sekwencji mamy tylko jednego aktora. Kolejny obraz wojenny przedstawiony jest w dalszej części fabuły i jest to retrospekcja Kyla, który wspomina swoje wydarzenia z przyszłości. Jest to niejako rozwinięcie pierwszego obrazu przyszłości. Mamy o wiele więcej ujęć, o wiele więcej elementów. Natomiast reżyser skupił się na przedstawieniu tutaj ludzi walczących z maszynami.
Wiele ujęć zostało przygotowanych w taki sposób, aby można było wstawić do nagrywanego ujęcia wcześniej zarejestrowane sceny. Dzięki temu łączy się dwa ujęcia w jeden obraz. Aby ułatwić sobie to zadanie, twórcy efektów stosowali głównie stałe kadry. Bardziej pomaga to preparować tego typu ujęcia niż dynamiczne obrazy. Nieruchome ujęcia pozwalają stosować triki montażowe i jeden taki mamy bardzo dobrze pokazany w momencie zabicia dziewczyny. Połączone zostały statyczne obrazy. Pierwszy dziewczyna wśród zgliszczy, potem wybuch i brak dziewczyny, a właściwie resztki dziewczyny, które zostały po rozstrzelaniu jej laserem. Całość wygląda, jakby nakręcona została na jednym ujęciu, natomiast jest to trik montażowy. Do trików montażowych należy jeszcze powtórzenie kadru. Mamy tutaj powtórzone ujęcie z pierwszej części wojennej. Jest to przejeżdżająca po czaszkach gąsienica czołgu. Chciałem zwrócić także uwagę na sztuczną postać w samochodzie, którą najbardziej widać, kiedy auto się przewraca. Przedstawienie ostatniej części wojennej jest najdłuższe i wygląda najbardziej realnie. Przez to, że nie mamy tutaj pokazanej wojny, zgliszcz i wszystkich maszyn, ale podziemia, w których koczują ludzie, rebelianci. W tej sekwencji reżyser skupił się na przedstawieniu ludzkości żyjącej w postapokaliptycznym miejscu. Mamy ludzi łapiących szczura, aby go zjeść. Ludzi patrzących w płomień zamiast w telewizor. Ludzi wycieńczonych wojną i całym stanem rzeczy. Tutaj niezwykle ważnym jest miejsce. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych części wojennych, tutaj mamy podziemia, w których chowają się rebelianci. Reżyser niewątpliwie porównał to do II wojny światowej. W tych trikach montażowych mamy jeszcze rzecz, która jest bardzo straszna dla filmu. Mamy oto powtórzony kadr z pierwszej części wojennej. Cameron przedstawia 3 razy sceny wojenne w ciągu całego filmu. Pierwsza trwa 55 sekund, druga 2 minuty 20 sekund, trzecia 3 minuty 40 sekund. Takie dozowanie wizji przyszłości pomaga wzmocnić motywację bohatera Kyla, który ma ochronić Sarę Connor przed Terminatorem. Nie zapominajmy, że akcja, rozgrywając się w czasach teraźniejszych, odnosi się do przyszłej wojny nuklearnej. Sam film Terminator tak naprawdę jest niskobudżetową produkcją i jest to drugi film w karierze reżysera Jamesa Camerona. Tutaj dodam, że reżyser zaczynał jako scenograf, pracował przy miniaturowych modelach, również stawał za kamerą, dobrze znał triki zabawy perspektywą. Zaczynał u Rogera Cormana, reżysera filmów niskobudżetowych, horrorów, science fiction, którego właściwie najlepiej określa wydana przez niego w 1990 roku książka Jak zrobiłem 100 filmów i nigdy nie straciłem nawet centa. Trzeba przyznać, że jak na tak minimalistyczne środki, jakimi dysponował w latach 80. reżyser, przedstawił nam w sposób niezwykle realistyczny wizję przyszłej wojny nuklearnej. Ja z Wami się już żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków, w których przedstawiać Wam będę serię Terminatora.